Czy to mnie jakoś bardzo tak łałuje? No nie wiem, ale... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Mamy snippety z prób pierwszego półfinału. W końcu zobaczyliśmy, jak fragmenty występów wyglądają w kamerach, czyli jak my zobaczymy je na ekranie już we wtorek. To są krótkie 30-sekundowe urywki wybrane przez nadawców. Dzisiaj zobaczymy też, jak wygląda w kamerze fragment piosenki Justyny Steczkowskiej. No i generalnie ja dzisiaj nie będę robiła reakcji na te fragmenty, ale ja je wszystkie skomentuję, ponieważ je obejrzałam. Powiem Wam, co mi się podoba, co mi się niekoniecznie podoba. Jeżeli będzie to możliwe na podstawie danego fragmentu, będę też chciała ocenić, czy na przykład tutaj w kwestii szans coś się zmieniło. Ale słuchajcie, no to co musimy wiedzieć, to jest to, że to są nadal tylko fragmenty 30-sekundowe, które no mogą nam oczywiście coś powiedzieć, mogą nam coś pokazać, ale to też nie jest cały występ. Więc to też nie jest tak, że po zobaczeniu 30-sekundowego urywka jesteśmy w stanie wiedzieć już wszystko. Natomiast chciałabym też zrobić to tak w miarę zwięźle i kompaktowo, tak żeby może nie gadać po prostu o każdym pół godziny. No ale obejrzymy sobie, zobaczymy, co tam mamy w tych próbach. Zaczniemy zgodnie z kolejnością występów, czyli od Islandii. No i tutaj ja Wam powiem, że ja jakichś takich poważnych wniosków nie mam, ponieważ no nie wydaje mi się, że tutaj zostało to wynalezione totalnie na nowo. Wygląda to na pewno bardzo fajnie, przyzwoicie, natomiast no nie jest to też przynajmniej na tym fragmencie jakieś takie spektakularne, że ja po prostu oglądając to miałabym wow, jak oni to zrobili. Jest fajnie, może nie jest jakoś super spektakularnie tutaj na tym fragmencie, ale myślę, że to też nie zawsze o to chodzi. Ja osobiście bardzo lubię tę piosenkę i będę jej na pewno kibicować. Natomiast ja tutaj nie mam ani nic konkretnego do zarzucenia, jeżeli chodzi o ten snippet, ani nie mam też właśnie jakiegoś takiego totalnie efektu wow, że coś mnie tak niesamowicie zaskoczyło. Więc myślę, że spoko. Islandia naprawdę w porządku. Następna jest Polska, no i tutaj zatrzymam się na dłużej z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest Polska i myślę, że jeżeli chodzi o widzów mojego kanału, to interesuje Was najbardziej zapewne. A po drugie, dlatego, że tutaj po prostu jest sporo do powiedzenia. Powiem Wam szczerze, że ten fragment wzbudza we mnie naprawdę mieszane uczucia. Ponieważ owszem, tutaj widać, że pomysł był, natomiast ilość bezsensownych ujęć i to, jak pracuje tutaj kamera podczas tego występu jest... no, rozczarowujące. I wiecie co, ja tutaj nie mam zarzutów do samej Justyny, która myślę, że zrobiła wszystko tak, jak to było zaplanowane, ale to, jak ten występ został wyreżyserowany, te ujęcia, no powiem Wam, no średnio to wygląda. Pod tym kątem wygląda to średnio. Jeżeli chodzi o samą piosenkę, to ten fragment, który nam tutaj zaprezentowano, to jest w ogóle taki punkt kulminacyjny całego tego utworu, więc tutaj tym bardziej ta dynamika powinna być zupełnie inna, moim zdaniem. Te ujęcia w mojej opinii przede wszystkim są za długie. Oczywiście jak to bywa w przypadku polskich stagingów, mamy też bardzo dużo takiego oddalanka, czyli pokazywania sceny z daleka, przy czym wiadomo, że tego typu ujęcia to też jest wszystko dla ludzi, też można z tego korzystać, ale uważam, że w nadmiarze i takie nieprzemyślane użycie właśnie tego typu kadrów, no psuje tutaj jakby sens całej tej piosenki, całej tej dynamiki, która jest w tym momencie tam stworzona. Bo jeszcze inna kwestia jest taka, jeżeli coś się dzieje takiego na scenie, w oświetleniu czy na wizualizacjach, że jest sens to pokazać na przykład z daleka, bo wtedy widać szerszy jakby kąt tego, co się tam dzieje. Natomiast tutaj mamy takie ujęcie, ja Wam je teraz pokazuję na ekranie, gdzie tak naprawdę to oddalenie nie ma najmniejszego sensu, bo tutaj wręcz przeciwnie, powinno być to sfokusowane na tym, żeby było widać Justynę, jak ona lata. Mam w ogóle wrażenie, że tutaj, przynajmniej na tym fragmencie, ta praca kamer jest taka bardzo chaotyczna. W sensie na przykład są takie ujęcia na tancerzy w momentach, w których
No nie wiem, to wygląda dziwnie. No i słuchajcie, ja nie jestem jedyną osobą, która widzi to w ten sposób. Rzeczywiście te komentarze i te reakcje są takie no mieszane. Jednym się podoba, drudzy rzeczywiście zwracają tutaj uwagę głównie też na pracę kamer. No i teraz kwestia techniczna, ponieważ w takiej sytuacji no można by było teoretycznie to poprawić. Tylko że jest już bardzo późno. We wtorek mamy ten półfinał, w którym Justyna będzie występowała. To była druga próba. Tak naprawdę ostatni moment, kiedy był czas na doszlifowanie pracy kamer, był w momencie, kiedy mieliśmy próby stand-in. Czyli to są te próby, w których docelowo nie bierze udział artysta, tylko jakby sprawdzane są właśnie ujęcia, kamery. Justynę wtedy zastępuje jakaś podstawiona osoba, która po prostu wykonuje wszystko to, co ona ma zrobić na tej scenie i nagranie z tego jest potem wysyłane do polskiej delegacji, żeby określiła, co chcą poprawić, jak to wygląda ich zdaniem. No i teraz tak, oczywiście próby, również te, które trwają teraz, no są po to, żeby coś jeszcze poprawiać, coś tam zmieniać. Natomiast no to są już takie próby generalne tak naprawdę. Oczywiście jakieś detale zawsze można poprawiać, także podczas takich prób, kiedy no zostało już bardzo mało czasu. Tylko pytanie, czy to nie jest za dużo jak na ten moment. Zwłaszcza, że problem tutaj nie dotyczy jednego ujęcia, bo gdyby to było jedno ujęcie, to okej, można by było coś tam przekombinować, i może to by miało wtedy jakiś sens. A pytanie, ile ich by było w całej piosence? Okej, czy to będzie miało wpływ na szansę Justyny na awans? Powiem Wam tak, przy konkursie takiej rangi, jakim jest Eurowizja, no wpływ mogą mieć nawet najmniejsze detale, a stagingi no jednak nie da się ukryć, to jest integralna część tego występu. To jak widzowi będzie się oglądało ten występ sprawi też, że on odbierze tę piosenkę w określony sposób, więc jeżeli obraz nie będzie optymalnie najlepszym z możliwych, no to wpłynie to jednak na odbiór całości tej piosenki. Nie widzieliśmy oczywiście całości tego występu, więc no jest jeszcze szansa na to, że być może w całości te fragmenty jakoś się tam dotrą i odnajdą tak, że nie będzie to wyglądało źle. Słuchajcie, szanse to są zawsze, nadzieja umiera ostatnia. Fundamentalne pytanie jest takie, czy słabszy staging Justynie całkowicie odbiera szansę na awans? No nie do końca. To nie jest tak, że już na tym etapie możemy powiedzieć, że bo tutaj Justyna to miała złe ujęcia na tym fragmencie, to ona już na pewno nie wejdzie do finału. To tak nie działa. Natomiast czy słabszy staging będzie miał wpływ na wynik? Myślę, że może mieć na pewno. I jeżeli faktycznie tutaj ta praca kamer w całym tym występie no będzie odbierała dynamikę tej piosence, no to owszem, może Justyna zrobić słabszy wynik niż zrobiłaby ze świetnym stagingiem. No i słuchajcie, nie wiem, dajcie znać jak wy to widzicie, ponieważ widziałam opinie jedne, że jest świetnie, super i niesamowicie, inne, że jest tragedia. I przejdziemy sobie dalej do Słowenii. Wizualnie ten fragment podoba mi się bardzo. Uważam, że tutaj bardzo fajnie te kamery właśnie pracują. Super te kadry są, że to jest tak z bliska. To jest piosenka, która moim osobistym zdaniem ma taką specyficzną aurę, która ma za zadanie jakby sprawić, że ty się czujesz przytulony niemalże tą piosenką. Jeżeli chodzi o ten fragment tutaj, no to myślę, że ten warunek został świetnie spełniony. Dla mnie to wygląda bardzo fajnie. Myślę, że na pewno trochę to zwiększy też szanse Słowenii. No kto wie, może się uda. Espresso macchiato, 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 por favore. Estonia. No i słuchajcie, ja w tym filmiku, gdzie omawiałam same zdjęcia, powiedziałam, że widać, że wizualizacje są fajniejsze niż na Esti Laul. No i z przykrością muszę te słowa odwołać uroczyście w tym momencie. Znaczy, no nie wiem, no może po prostu akurat w tym wybranym fragmencie to wygląda tak jak wygląda, a w pozostałych wszystkich fragmentach te wizualizacje są o wiele lepsze faktycznie. W sensie ja wiem, że on od początku buduje swoją postać na Eurowizji jako takiego pewnego siebie zwycięzcę, że on wie, że on to wygra, ale tak czysto wizualnie, czysto estetycznie, bo ja nie mówię, że z tego typu schematu nie można korzystać, ale czysto estetycznie to mi nie leży.
Dalej mamy, kochani, Ukrainę, której byłam bardzo ciekawa, ponieważ widziałam już po samych zdjęciach, jak i po opisie z prób, że poczynione są tutaj ogromne zmiany. To, co było piękne w stagingu z Witbiru, to było to, że cała ta scenografia korelowała z przesłaniem tej piosenki. W sensie z tej łąki, którą oni tam mieli na preselekcjach, biło takie przesłanie samo w sobie, właśnie takiego pokoju, takiego zjednoczenia z naturą, wiecie, ten bird of prey, ptak modlitwy. I tutaj, no, zrobiono z tego, ja właściwie nie wiem, co zrobiono. Upłaszczono tym stagingiem przekaz tej piosenki do maksimum. Ten obraz mi tutaj po prostu nie pasuje. Ja widziałam, że reakcje są podobne do moich. Nadal uważam, że Ukraina ma bardzo duże szanse na zakwalifikowanie się do finału, ale podejrzewam, że ten staging trochę może tutaj popsuć miejsce i taki jeszcze lepszy wynik, który mogliby wykręcić z lepszym stagingiem. Przynajmniej, no, takie jest moje zdanie. Kolejna jest Szwecja i wiem, że tutaj mogę być trochę nieobiektywna, ponieważ no mówiłam to już nieraz, że kocham Barabadabastu. Natomiast moim zdaniem to wygląda bardzo dobrze. Wygląda to tak mniej więcej, jak się spodziewaliśmy, że będzie to wyglądało. Nie zostały tutaj poczynione żadne drastyczne zmiany, co uważam za bardzo duży plus, ponieważ ten staging z Melfestu był po prostu dobry. On robił fajną atmosferę wokół tej piosenki. Dla mnie na tym fragmencie wygląda to super. Fajnie tutaj zostały docieplone jakby te kolory właśnie tego stagingu, w sensie ta kolorystyka. Super robotę robią tutaj te nowe wizualizacje, w sensie te właśnie takie w pomarańczowych tonach. Moim zdaniem bardzo to tutaj dodaje na plus. To jest, kochani, jeszcze lepsze niż było, moim zdaniem. Tutaj w momencie, kiedy jest to sauna, to brzmiało trochę dziwnie, ale podobno oni już mają coś tam z tym zrobić. To wynika głównie z tego, że tu były zmiany jakieś zrobione z tymi chórkami, ale generalnie ja jestem zadowolona, uważam, że jest super git, fajnie. Mamy Portugalię, piosenkę, za którą ja osobiście nie przepadam może jakoś mocno, ale muszę Wam przyznać, że to, co ja zobaczyłam tutaj na tym fragmencie, podobało mi się. Widać, że tutaj był jakiś konkretny zamysł na ten obrazek i kurczę, to działa w tym przypadku bez zarzutu. Bardzo fajnie oddaje to klimat tej piosenki. No, muszę Wam powiedzieć, że ja się zaskoczyłam pozytywnie. Dla mnie bardzo na plus. Oczywiście stagingowo i tak czysto jakby pod kątem estetyki i kolorystyki, to ten występ z preselekcji ich też mi się podobał. Natomiast tutaj jakby mam wrażenie, że to jest jeszcze bardziej przemyślane i jeszcze fajniejsze, jeżeli chodzi właśnie o sam obraz. Więc pod kątem tego, co ja zobaczyłam tutaj na tym fragmencie, to naprawdę spoko. Czy dzięki temu może jednak się pojawić szansa na awans dla Portugalii? Może i tak. Bo powiem Wam, że nie chce mi się wierzyć, że naprawdę żadna taka typowo wolniejsza piosenka z tego półfinału się nie zakwalifikuje i że wejdą co, no same bopy by weszły? Wątpię. Wątpię! No bo wtedy wchodziłyby praktycznie same bopy, no ewentualnie poza Holandią, która jest taka mieszana pod tym względem. I powiem Wam, że zastanawiam się, czy ktoś tutaj nie zrobi jakiegoś fikołka typu na przykład, że Słowenia wejdzie albo Portugalia wejdzie. Norwegia, jeżeli chodzi o estetykę, wygląda dokładnie tak, jak sobie to wyobrażałam. Ja jestem zadowolona, przynajmniej patrząc na ten fragment, uważam, że zostało zrobione to, co być zrobione powinno. Estetycznie nawiązuje to do dobrego występu, który Kyle miał na preselekcjach. Sorry, nie Kyle, tylko Kylątko. Bo wiecie, tutaj na tym kanale jest taka zasada, bardzo ważna, że właśnie mówi się Kylątko. On tutaj w pewnym momencie trochę dziwnie brzmiał, natomiast jeżeli nie wiecie, no to on miał taki mały problem z zębem, ponieważ no bolał go ząb i okazało się, że już w Bazylei tak naprawdę dentysta mu go wyrwał. No i to było 4 dni temu, więc no ja się absolutnie nie dziwię, że on tu jeszcze może mieć problemy z takim idealnym występem. Miejmy nadzieję, że do półfinału chłopak dojdzie do siebie. Zdrówka dla niego, trzymajmy kciuki, ale poza tym uważam, że naprawdę spoko to wygląda.
Fragment Belgii bardzo mi się podobał wizualnie i estetycznie i o ile się wcześniej trochę wahałam, czy Belgii uda się wejść do finału, tak po zobaczeniu tego, oczywiście no nadal nie mam 100% pewności, ale wydaje mi się, że wygląda to na tyle dobrze, że tutaj Red Sebastian może wejść do finału faktycznie. Lubię takie stagingi, gdzie jest taki kolorystyczny motyw przewodni. Tutaj to widzimy, jest wszystko w czerwieni. Oczywiście no wiadomo, no to jest Red Sebastian, czerwony Seba, więc musi być na czerwono. W tym fragmencie moim zdaniem wszystko gra. Może ewentualnie tutaj jest takie jedno dosyć długie ujęcie, gdzie też myślę, że można byłoby to troszeczkę przełamać czymś, ale to nie jest jakieś takie bardzo zaburzające całą koncepcję. Dla mnie git, jeżeli cały występ będzie utrzymany na podobnym poziomie, to myślę, że naprawdę będzie fajnie. Azerbejdżan i tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten fragment nie pokazuje nam wcale aż tak dużo. Ja mam tutaj mieszane uczucia, powiem Wam. Może nie to, że to jest jakaś tragedia totalna, ale jakoś ja tego nie poczułam, po prostu. Nie umiem wskazać, co konkretnie mi w tym nie siadło, ale chyba zostanę po prostu przy tym, że nie poczułam tego. Ten obraz jakby nie zmienił niczego w moim odbiorze tej piosenki. Ona dla mnie nadal jest taka neutralna. Taka trochę na zasadzie, wiecie, może być, ale może też nie być. Jeżeli chodzi o San Marino, to tutaj mam problem, bo nie siadło mi to i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mam wrażenie, że ten fragment jest taki bez energii, bez takiego właśnie plot twistu, jaki jest w samej piosence. W sensie, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. O to, że w tym fragmencie ja nie czuję tego, że ta piosenka ma mnie do czegoś porwać. A akurat ta piosenka sama w sobie powinna sprawiać, że no nie wiem, chce nam się tańczyć, chce nam się bawić. A ja tutaj tego nie poczułam. Jakiś taki dziwny mi się ten staging wydaje. Po zdjęciach wydawał mi się bardzo estetyczny i oczywiście nadal może być estetyczny, no bo tu widzimy tylko kawałeczek tego występu, ale ten fragment jakoś, no nie wiem, zaburzył mi to, co miałam w głowie. Nie wiem, ja po zobaczeniu tego klipu mam jakiś taki niedosyt. Słuchajcie, Albania to jest ten rzadki przypadek, gdzie osobiście bardziej podobają mi się te ujęcia z daleka niż te z bliska. Mam tutaj mieszane uczucia, bo z jednej strony no czuję tu energię, czuję to, co płynie z tego utworu, ale jakoś, no nie wiem, ta estetyka chyba do mnie nie do końca przemawia. I oczywiście, no to już jest takie moje subiektywne odczucie. Jeżeli chodzi czysto o estetykę, no to wiadomo, że to będzie zawsze subiektywne. Ale coś mi tutaj po prostu nie gra. Nie wiem, może to jest kwestia zastosowania tych różnych figur geometrycznych i one mi jakoś nie leżą? Nie wiem. Oczywiście uważam, że to absolutnie nie sprawi, że na przykład Albania mogłaby się nie zakwalifikować do finału, bo uważam, że to jest po prostu niemożliwe na tym etapie. Te ujęcia z daleka moim zdaniem super, właśnie jak pokazują całą tę scenę, te ognie, ale te z bliska już właśnie jakieś takie są, nie wiem, no. Te ujęcia jakby bliskie, przynajmniej na tym fragmencie do mnie osobiście jakoś mocno nie trafiły, ale to jest moje zdanie subiektywne. Może to po prostu ze mną jest coś nie tak. Holandia i tutaj z przykrością muszę stwierdzić, że w ogóle mi się to nie podoba. Jakby cały ten obraz jest taki... Myślałam, że tutaj zostanie stworzona trochę inna atmosfera i powiem Wam, że jakoś mi to nie rezonuje z tą piosenką, to co zobaczyłam. Mam wrażenie, że ten obraz trochę jakby odziera tę piosenkę z tego, co było w niej fajne. Oczywiście Holandia do finału wejdzie, no to jest pewniak, ale powiem Wam, że no nie wiem, jakoś do mnie to nie trafiło. I tutaj nawet nie chodzi o ten Burgund, o którym ja nie omieszkałam Was w ostatnich filmach poinformować, że ja za tym kolorem nie przepadam. Kolorystycznie też mi to nie leży, ale to nawet nie chodzi o to, że tu jest jakiś kolor, którego nie lubię, tylko te kolory wzajemnie jakoś tak mi trochę odbierają radość z tej piosenki.
i Chorwacja i tutaj no jestem zawiedziona, przynajmniej tym co zobaczyłam. No miałam tutaj obawę, czy nie będzie wszystkiego za dużo na tej scenie, za dużo efektów, za dużo kolorów, za dużo wszystkiego. No i przynajmniej ten fragment no pokazuje nam moment, w którym faktycznie tego wszystkiego jest tam za dużo. Nie wiem, może pozostała część piosenki będzie ukazana inaczej, ale no nie wiem, ja mam tutaj taki przesyt wszystkiego i bardzo mi szkoda, bo polubiłam tę piosenkę. Naprawdę uważam, że jest fajna, ale jakoś po prostu mam wrażenie, oglądając to, że moje ADHD dostaje ADHD i to ADHD, które dostało ADHD, ma potem dzieci, które też mają ADHD. O, tak. To jest to. No i z przykrością muszę przyznać, że ja nie widzę tego w finale. Wolałabym naprawdę widzieć, bo raz, że to jest Chorwacja, dwa, że no właśnie lubię tę piosenkę, ale nie widzę tego. No i Cypr. I słuchajcie, ja się tutaj czuję oszukana autentycznie, ponieważ on miał przez 3 minuty występu nie dotknąć ziemi, a wystarczył 30-sekundowy fragment i po prostu chłop dotknął ziemi. Słuchajcie, ja tego nie wymyśliłam, ja autentycznie to gdzieś czytałam, że takie były zapowiedzi. Nie wiem, chyba że miałam jakieś haluny. Ja idę zrobić śledztwo, muszę to sprawdzić, czy on tak mówił, czy tak nie mówił. Ej, dobra, słuchajcie, on faktycznie tak mówił, że nie dotknie ziemi, ale on nas trochę jednak w jajo zrobił. Bo owszem, on nie dotknie jakby ziemi w sensie sceny, natomiast to jego rusztowanie stoi na takiej platformie i to chyba jest ten moment, kiedy on właśnie tam sobie skiknął na tę platformę i tego dotknął. I jeżeli chodzi o ten klip, to wydaje mi się, że ten fragment został wybrany tak bezpiecznie, żeby nie pokazać jakby najlepszych ujęć, bo jestem pewna, że tam się będzie działo jeszcze więcej na tym rusztowaniu, że będzie jeszcze większy efekt wow. No to co zobaczyłam było ok, ale też nie wgniotło mnie w fotel aż tak, jakbym się tego spodziewała po tych zapowiedziach. No bo jeżeli tutaj cały efekt wow miałby polegać na tym, że on sobie kica po rusztowaniu, no to, no nie wiem, no ja już rusztowania na Eurowizji też widziałam. I czy to mnie jakoś bardzo tak wowuje? No nie wiem, ale tu spodziewam się, że to jest właśnie taki bezpieczny fragment, który nam nie odsłania tych kart w całości. No i teraz przechodzimy do takiego podsumowania i wybiorę Wam, który fragment właśnie z pierwszego półfinału z prób podobał mi się najbardziej. Nie będę tego robiła w formie rankingu, że kraj X jest na miejscu pierwszym, a kraj Y na drugim, tylko po prostu wymienię Wam kilka takich stagingów, które najbardziej mi się podobały. Z tego co ja dzisiaj zobaczyłam, to najbardziej podobała mi się Szwecja, Norwegia, Słowenia na pewno, ta trójka na pewno i muszę pomyśleć kto jeszcze. Belgia też, moim zdaniem fajnie to wyglądało. No i tutaj jeszcze tak całościowo dorzuciłabym Islandię chyba do tego zestawu. No i powiem Wam, że wyróżniłabym tutaj chyba jeszcze Portugalię. Jeżeli chodzi o piosenkę, to Portugalia to nie jest mój przysłowiowy kubek herbaty, ale ten obraz mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Obowiązkowo napiszcie, co myślicie na temat tego, co zobaczyliśmy w wykonaniu Justyny Steczkowskiej. Dajcie znać, czy czyjś staging na przykład zmienił Wasze przewidywania co do wyników. Obowiązkowo zostawcie subskrypcję, zostawcie łapki w górę, ja będę Wam bardzo za to wdzięczna. No i tymczasem ja się zbieram. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.